To jest drugi kongres bankowości korporacyjnej, który organizujemy. Pierwsze wydanie było rok temu, wtedy skupiliśmy się na finansowaniu inwestycji. W tym roku idziemy w kierunku ekspansji zagranicznej. To jest krok naprzód i zaadresowanie potrzeb firm. Mało jest kongresów tego typu jak ten, gdzie to nie jest tak, że bankowcy mówią z bankowcami, tylko tworzony jest dialog klient, bank, klient, instytucja finansowa. I to jest to, co odróżnia ten kongres od innych. I w tym kierunku też pozycjonujemy kongres jako platforma wymiany opinii, platforma poszukiwania rozwiązań między instytucjami finansowymi a klientami tych instytucji. When we look at Poland and the CE, it's always been an inbound story, and I think it's a very good time to be talking about the growing globalization of Polish companies. I would say, given the size of the economy and the quality of Polish companies, they're very well primed to expand. For example, I cover Asia, and I think that Asia as a region, in terms of its consumption power, its spending power, is very ripe for Polish companies to enter into, whether it's to trade or to invest in. W czasie tej konferencji, a zwłaszcza w czasie wszystkich panelów poświęconych ekspansji zagranicznej firm, można było usłyszeć wiatr zmiany. Zmiany w podejściu zarówno bankowców, jak i instytucji okołofinansowych, które mają pomagać polskim przedsiębiorcom promować swoją działalność, promować eksport. I myślę, że jest to zmiana, która będzie towarzyszyła sektorowi bankowemu w ciągu najbliższych lat. Oczywiście eksport jest bardzo ważny, że potrzebne jest wsparcie instytucji wspierających eksport. Mówię przede wszystkim o apetycie na ryzyko, jeżeli chodzi o wsparcie eksportu do krajów poza Unią Europejską, szczególnie tam, gdzie występuje ryzyko polityczne. Ono występuje bardzo mocno, Europa Wschodnia, Afryka. Tam nie da się wyprowadzić eksportu przez polskie firmy, jeżeli będą obarczone te kontrakty ryzykiem politycznym, który zacznie się w pewnych momentach materializować, bo jak pokazuje historia i to ostatnich lat, to ryzyko polityczne pojawia się bardzo często i rzeczywiście może bardzo mocno wpływać na kontrakta. Jeden kontrakt, który może ponieść klęskę, czy będzie porażką z tego właśnie powodu, pociągnie za sobą całą lawinę problemów. What is important to us, I think, is that really we are a Polish company, we are a Polish group, and we create most of the products and value in Poland, and therefore we need the support of the local government in relation to a stable environment in terms of fiscal policy, regulatory framework, and legal system. And we also need their support in entering new markets like Vietnam. So in this respect, we're very happy with the development plan of the Polish government to support export businesses, and that they also support the pharmaceutical and biotechnology industry. I think the panel, as you saw today, was mainly focused around the financial industries, and most of the participants came from banks or from financial institutions like the Warsaw Stock Exchange. And that was also the discussion also went into that direction. But I think the international markets are a little bit more complex. It's not only to have a bank which has their office here in Poland and, for example, in Russia or in other countries. I think the risks are totally different, and for a business to go international, you need not only a bank which supports you. I think you need to assess the risk. You potentially look for local partners, as we are doing it. We try also to grow through partnerships in local markets, which we are not so strong yet or don't understand fully. And I think this is really important, that people have a vision and a strategy for their international expansion and try to limit the risk when they go abroad, because all these steps have unforeseen risks, and in that respect I think it's important to manage them and to limit the risks in those local markets. W tej chwili polska gospodarka doszła do takiego momentu, żeby dalej rozwijać się w sposób efektywny i aby rozwijać się w sposób dynamiczny, polskie przedsiębiorstwa muszą wyjść bardziej za granicę, czyli nie tylko eksport, ale również inwestycje bezpośrednio zagraniczne. I tutaj widzimy rolę dla wszystkich instytucji zaangażowanych w proces, dla instytucji państwowych, dla dyplomacji gospodarczej, jak również dla instytucji finansowych, takich jakimi są banki. Tutaj bank ma naturalny przywilej, dlatego że banki posiadają informacje na temat klienta, informacje na temat strategii klienta i w swojej naturze banki są instytucjami globalnymi, czyli mają informacje globalne i ekonomiczne i rynkowe. Także tutaj bank może znakomicie klientom pomagać w zrozumieniu rynków, w rozumieniu gospodarek krajów docelowych, jak również w alokacji
ryzyk. I właśnie dzisiaj na konferencji Bankowości Korporacyjnej i Finansów o tym rozmawialiśmy. Sporo ciekawych wniosków, sporo ciekawych dyskusji. Wydaje mi się coś, co będziemy kontynuować. Na jedną chciałbym zwrócić uwagę, bo to jest dość ciekawa konkluzja, która powstała po naszych dyskusjach, to żeby być w stanie rozwijać się efektywnie za granicą, trzeba mieć pewnego rodzaju spokój i komfort na rynku lokalnym. For local banks, they're obviously very strong here. I think it's really up to the company and how it sees itself in terms of funding its expansion. The panel talked about exploring capital markets abroad, but also it depends on the kind of financing structure that the company wants to support it going out. So does it want to be funded domestically going out, or does it want to work with, the thing is local banks also have partner banks abroad. So the thing is, it isn't just local versus foreign banks. I think there's a lot of scope for collaboration and cooperation. I find the issues that we touched upon very interesting because, through the Congress, I learned the vision that the Polish government has in terms of supporting its companies to go abroad. My fellow panelists raised very important issues, ranging from the importance of legal and regulatory issues, environment for Polish investment in country, and how it actually can support its outbound expansion, and the sources of capital financing, as mentioned by the gentleman from the stock exchange, and the various experiences of Polish companies both in Poland and abroad. And I think that it is the different voices that make such a Congress very helpful for the people.